odcinku brutalna rzeź w Ostrawie, tajemnice nocnego zamachu na cesarza Bizancjum, masowe tortury na Tajwanie i egzekucje w Woli Przybysławskiej. Zobacz, jak konwencja o zakazie tortur i deklaracja praw człowieka powstały w cieniu tych tragedii. Do tego demontaż Lenina i ekspansja USA. Co łączy te wszystkie zagadnienia? Data. Wszystkie wydarzyły się 10 grudnia na przestrzeni wielu lat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Zbrodnie. W 1942 roku w miejscowości Wola Przybysławska, znajdującej się w okupowanej przez Niemców Polsce, niemieccy okupanci przeprowadzili masową egzekucję mieszkańców, w tym Polaków i Żydów, która stanowiła jeden z tragicznych epizodów niemieckiego terroru w generalnym gubernatorstwie. Egzekucja ta była elementem szeroko zakrojonych represji okupacyjnych wymierzonych w lokalną ludność cywilną w ramach działań pacyfikacyjnych mających na celu zastraszenie społeczności i złamanie oporu wobec reżimu. Działania te były często odpowiedzią na działalność partyzancką lub ukrywanie osób poszukiwanych przez Gestapo. W wyniku tej zbrodniczej operacji życie straciło od 18 do 21 osób, a to wydarzenie pozostaje jednym z tragicznych symboli terroru niemieckiego w czasie II wojny światowej. Brutalność egzekucji i jej jawny charakter miały stanowić ostrzeżenie dla całej okolicy. Masowe egzekucje w Woli Przybysławskiej zostały szczegółowo odnotowane w lokalnych dokumentach historycznych, w tym w aktach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz opracowaniach Centrum Edukacji Młodzieży, stanowiąc jedno z udokumentowanych wydarzeń wojennych, które wstrząsnęły polską społecznością w okresie okupacji. Zabójstwo cesarza w 969 roku bizantyjski cesarz Nicefor II Fokas, wybitny wódz i strateg wojskowy, został zamordowany w wyniku nocnego spisku politycznego, który zorganizował jego bratanek i przyszły cesarz Jan I Cimiskes. Spisek, będący aktem najwyższej zdrady, został przeprowadzony w Pałacu Cesarskim przy udziale żony Nicefora, Teofano, która ułatwiła spiskowcom dostęp do sypialni władcy. Zamach ten był jednym z najbardziej głośnych i brutalnych wydarzeń politycznych w historii Bizancjum, a jego skutkiem było szybkie przejęcie władzy przez Cimiskesa, który musiał umocnić swoje roszczenia, legitymizując się jako obrońca prawowitości. Zabójstwo Nicefora II Fokasa zostało szczegółowo opisane w kronikach bizantyjskich, w tym w pracach historyków takich jak Leon Diakon, i stanowi klasyczny przykład brutalnych zmian władzy w cesarstwie, które miały charakter zarówno polityczny, jak i militarny, odzwierciedlając skomplikowane mechanizmy dworskich intryg, spisków i konieczności ciągłego demonstrowania siły w okresie średniowiecznym, często kończące się w sposób krwawy i gwałtowny. W 1979 roku w mieście Kaosiuk na Tajwanie władze państwowe przeprowadziły brutalne i szeroko zakrojone represje wobec prodemokratycznych demonstrantów. Wydarzenie to, znane jako incydent Kaosiuk lub incydent Formosa Magazine, miało miejsce w czasie marszu upamiętniającego Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i było punktem zwrotnym w historii walki Tajwanu o demokrację. W ramach akcji bezpieczeństwa doszło do masowych aresztowań uczestników protestu, często brutalnych pobić oraz udokumentowanego stosowania tortur wobec osób podejrzanych o działalność opozycyjną, co miało na celu stłumienie rodzącego się ruchu na rzecz reform politycznych i zakończenia autokratycznych rządów. Wydarzenia te są uznawane za jedno z kluczowych i najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w historii tajwańskich represji politycznych, ukazujących skalę przemocy stosowanej przez ówczesny reżim Kuomintangu wobec obywateli domagających się fundamentalnych, demokratycznych reform.
Mimo natychmiastowego stłumienia i procesów sądowych nad opozycjonistami, masowe represje zostały odnotowane w kronikach politycznych Tajwanu i relacjach międzynarodowych obserwatorów praw człowieka, stając się symbolem oporu, który ostatecznie doprowadził do demokratyzacji wyspy w ciągu kolejnych 2 dekad. W 2008 roku w dzielnicy Santa Teresa w Rio de Janeiro w Brazylii doszło do tragicznej masakry będącej efektem intensywnych starć między rywalizującymi gangami narkotykowymi oraz kolejnych, często brutalnych, interwencji policyjnych w fawelach. To gwałtowne wydarzenie było częścią szerszego kontekstu przemocy związanej z próbami kontrolowania terytoriów przez przestępczość zorganizowaną w jednym z największych miast Ameryki Łacińskiej. W wyniku wydarzeń zginęło od 9 do 12 osób, a wiele innych odniosło poważne obrażenia, co natychmiast wywołało falę krytyki co do skuteczności i metod działania lokalnych sił bezpieczeństwa. Masakra ta stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych i tragicznych przypadków przemocy w historii Rio de Janeiro, przyciągając uwagę opinii publicznej oraz organizacji zajmujących się monitorowaniem praw człowieka i działań policji, takich jak na przykład Amnesty International. To zdarzenie dobitnie pokazało skalę wyzwań związanych z bezpieczeństwem publicznym i wszechobecną przestępczością zorganizowaną, które stają przed dużymi miastami Ameryki Łacińskiej, zmuszając władze do ciągłej rewizji strategii walki z przestępczością w gęsto zaludnionych i biednych dzielnicach. W 2019 roku w Ostrawie w Czechach doszło do masowej strzelaniny, którą przeprowadził Ctirat Witasek, a która wstrząsnęła podstawami bezpieczeństwa publicznego w Republice Czeskiej. Napastnik, który według późniejszych ustaleń miał problemy natury psychicznej i był przekonany o własnej poważnej chorobie, wszedł do poczekalni poradni urazowej Szpitala Uniwersyteckiego i otworzył ogień z bliskiej odległości, działając z zimną krwią i wybierając niewinne ofiary losowo. W wyniku tego tragicznego i niesprowokowanego ataku życie straciło 7 osób, a 2 zostały ranne, co czyni ten incydent jednym z najbardziej krwawych aktów przemocy z użyciem broni palnej w historii współczesnej Ostrawy i całych Czech. Po dokonaniu ataku sprawca, świadomy nieuchronnej obławy, uciekł z miejsca zdarzenia, a następnie popełnił samobójstwo w swoim samochodzie na terenie pobliskiej miejscowości, kończąc policyjny pościg. Wydarzenia te wstrząsnęły opinią publiczną w Czechach i poza granicami kraju, stając się przedmiotem intensywnych debat na temat łatwości dostępu do broni, profilowania sprawców takich aktów przemocy oraz procedur bezpieczeństwa w placówkach medycznych, jednocześnie stając się symbolem tragicznej przemocy zinstytucjonalizowanej. Strzelanina została szeroko opisana w raportach prasowych, szczegółowych policyjnych dokumentach oraz analizach kryminalistycznych, które pomogły w lepszym zrozumieniu motywacji i mechanizmów towarzyszących tego typu atakom. Wydarzenia, które miały miejsce tego dnia. W 1817 roku stan Mississippi został formalnie przyjęty jako 20. stan Stanów Zjednoczonych Ameryki. Decyzja ta oznaczała pełne włączenie terytorium Mississippi, które wcześniej było przedmiotem sporu terytorialnego między mocarstwami europejskimi, do federalnego systemu EESA od United States of America, nadając mu pełnoprawną reprezentację w Kongresie składającą się z 2 senatorów i przedstawicieli w Izbie Reprezentantów oraz możliwość udziału w wyborach prezydenckich. Wydarzenie to było istotnym krokiem w rozwoju struktury politycznej i administracyjnej młodego państwa amerykańskiego, a także w jego ekspansji na zachód w ramach procesu określanego jako ekspansja terytorialna, która niosła za sobą tragiczne konsekwencje dla rdzennych Amerykanów. Akcesja ta była również nierozerwalnie związana z rozwojem gospodarki opartej na plantacjach bawełny i niewolnictwie, co miało kluczowe znaczenie dla kształtowania geopolitycznych
i społecznych relacji na kontynencie północnoamerykańskim, pogłębiając podziały między północą a południem, które ostatecznie doprowadziły do wojny secesyjnej. W 1937 roku odbyło się coroczne rozdanie Nagród Nobla, kontynuując ustaloną od 1901 roku tradycję uhonorowywania wybitnych osiągnięć w dziedzinach nauki, literatury i pokoju. Ceremonia odbyła się w Sztokholmie w Szwecji, gdzie laureaci z 5 dziedzin ustanowionych w testamencie fundatora Alfreda Nobla odebrali z rąk króla Szwecji pamiątkowe medale, dyplomy i znaczące gratyfikacje finansowe. Wydarzenie to było kolejnym kamieniem milowym w historii Nagrody Nobla, która w obliczu narastających konfliktów politycznych na świecie podkreślała międzynarodowy prestiż i uniwersalną wartość tego wyróżnienia. Ceremonia promowała wkład jednostek w rozwój wiedzy, kultury i pokoju na świecie, służąc jako ważny symbol współpracy i humanizmu w czasach zbliżających się globalnych napięć. Wśród laureatów tego roku znaleźli się wybitni naukowcy i działacze, których prace miały trwały wpływ na swoje dziedziny, co tylko umocniło pozycję nagrody jako najwyższego odznaczenia w świecie nauki i kultury. W 1963 roku Zanzibar uzyskał formalnie niepodległość, kładąc kres trwającej dekady dominacji kolonialnej. Kulminacją tego procesu było uroczyste podniesienie narodowej flagi podczas oficjalnej ceremonii państwowej, symbolizujące narodziny nowego, suwerennego państwa. Wydarzenie to oznaczało zakończenie okresu protektoratu brytyjskiego i rozpoczęcie samodzielnej administracji oraz suwerenności politycznej archipelagu, który obejmuje główne wyspy Unguja i Pemba. Podniesienie flagi symbolizowało nie tylko zerwanie z przeszłością kolonialną, ale także wprowadzenie własnych instytucji rządowych, w tym parlamentu i rządu, oraz początek niezależnej polityki zagranicznej. Choć niepodległość utrzymała się krótko. Już w 1964 roku doszło do rewolucji i połączenia z Tanganiką w Zjednoczoną Republikę Tanzanii. Ten dzień stał się punktem odniesienia w historii regionu i początkiem nowej ery dla mieszkańców Zanzibaru, symbolizując ich dążenie do samostanowienia i pełnej kontroli nad własnym losem. W 1989 roku podjęto decyzję, a wkrótce potem przeprowadzono demontaż pomnika Włodzimierza Lenina, zlokalizowanego w sercu robotniczej dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Był to jeden z największych i najbardziej symbolicznych monumentów epoki komunistycznej w Polsce. Decyzja o usunięciu tego 7-metrowego posągu postawionego w 1970 roku jako manifestacja siły ideologii partyjnej była symbolicznym i fizycznym zakończeniem epoki dominacji ideologii komunistycznej w Polsce i wyrażała początek transformacji ustrojowej oraz społecznej w kraju zapoczątkowanej przez wydarzenia Okrągłego Stołu. Akt ten stał się punktem odniesienia w procesie redefinicji przestrzeni publicznej i pamięci historycznej, odzwierciedlając dążenie społeczeństwa do demokratycznych przemian i zmian politycznych w okresie przełomu ustrojowego po upadku muru berlińskiego. Demontaż pomnika, który często był celem ataków i protestów, w tym słynnego zamachu bombowego, był wizualnym potwierdzeniem suwerenności i chęci odcięcia się od sowieckiej przeszłości. Kluczowe zmiany w Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1948 rok był datą przełomową w historii prawa międzynarodowego, kiedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, znane szerzej jako OENZ, oficjalnie przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten, powstały w bezpośredniej reakcji na okrucieństwa II wojny światowej i mający na celu zapobieżenie powtórzeniu się takich zbrodni na skalę globalną, określa 30 podstawowych, uniwersalnych praw i wolności przysługujących każdej jednostce na świecie, niezależnie od jej pochodzenia,
płci, rasy, religii czy poglądów politycznych. Deklaracja ustanowiła ramy prawne i etyczne, które mają chronić człowieka przed nadużyciami władzy, przemocą i dyskryminacją, stając się kamieniem węgielnym dla całego powojennego systemu prawa międzynarodowego. Jej znaczenie jest ogromne zarówno dla prawa międzynarodowego, jako że stanowi podstawę dla licznych wiążących paktów i konwencji, jak i dla krajowych systemów prawnych, ponieważ wiele współczesnych konstytucji i ustaw opiera się bezpośrednio na jej postanowieniach. Przyjęcie dokumentu miało charakter przełomowy, ponieważ było pierwszym tak szerokim i oficjalnym uznaniem praw człowieka w historii światowej dyplomacji i prawa międzynarodowego w sposób definitywny, wskazując na niezbywalność godności ludzkiej. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli OENZ, uchwaliło deklarację w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, wzmacniając tym samym międzynarodowe mechanizmy ochrony przed represjami państwowymi. Dokument ten jednoznacznie definiuje wymuszone zaginięcie jako poważne naruszenie praw człowieka, obejmujące porwania, aresztowania lub przetrzymywanie osób przez państwo lub jego agentów w sposób tajny, bez zapewnienia jakiejkolwiek ochrony prawnej, co jest często używane do celów represji politycznych lub eliminacji przeciwników, szczególnie w krajach dotkniętych konfliktami lub rządami autorytarnymi. Uchwalenie tego dokumentu miało na celu ustanowienie międzynarodowych standardów w zakresie ścigania sprawców takich czynów, w tym konieczność kryminalizacji tych aktów w prawie wewnętrznym oraz zapewnienia pomocy i zadośćuczynienia dla ofiar i ich rodzin, w tym prawa do poznania prawdy o losie zaginionych. I deklaracja umożliwia państwom i organizacjom międzynarodowym, w tym Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka OHCR, prowadzenie śledztw i działań prewencyjnych wobec przypadków zaginięć i represji. Jest ona stale przywoływana w raportach i w orzecznictwie międzynarodowym, stanowiąc niezaprzeczalny fundament dla przeciwdziałania bezkarności sprawców tego typu zbrodni. W 1984 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli OENZ, przyjęła niezwykle ważny instrument prawny – Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur i innych okrutnych, nieludzkich lub poniżających kar albo traktowań. Konwencja ta stanowi prawnie wiążące zobowiązanie dla państw stron, nakazując nie tylko całkowity zakaz stosowania tortur, ale także obowiązek ścigania i karania sprawców takich działań bez względu na ich stanowisko czy funkcję, jaką pełnią w aparacie państwowym. Dokument ten definiuje tortury w sposób szczegółowy i kompleksowy, ustanawiając jasne standardy traktowania osób pozbawionych wolności, w tym więźniów politycznych, osób zatrzymanych w toku śledztw kryminalnych oraz osób przebywających w aresztach. Przyjęcie konwencji miało kluczowe znaczenie, ponieważ wzmocniło międzynarodowe prawo humanitarne i prawa człowieka, wprowadzając mechanizmy nadzoru, takie jak Komitet Przeciwko Torturom, który regularnie bada raporty państwowe i prowadzi kontrole międzynarodowe. Konwencja zakazuje ekstradycji, wydalenia lub zawracania osoby do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, że będzie jej groziło stosowanie tortur, co znane jest jako zasada non-refoulement. Jej zapisy są regularnie stosowane w raportach państwowych i kontrolach międzynarodowych instytucji nadzorujących przestrzeganie praw człowieka, w tym w dokumentach publikowanych przez gov.pel oraz OENZ, stanowiąc niezbywalny filar ochrony godności ludzkiej na całym świecie. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Dajcie łapkę, jeśli 10 grudnia nie będzie już dla Was normalnym dniem. Pamiętajcie, że codziennie dodaję odcinki odnośnie wydarzeń, które miały miejsce danego dnia, więc jeśli chcesz się dowiedzieć, co działo się wczoraj, zapraszam serdecznie na wczorajszy odcinek, a dziś zapraszam na jutrzejszy
a teraz do następnego.